Wyobraź sobie, że opisujesz automatyzację albo jakiegoś agenta AI jednym zdaniem, a system sam go tworzy krok po kroku z gotowymi połączeniami i ustawieniami. To nie żart. Niedawno pokazywałem string.com, który już teraz to pozwala, ale ma tam pewne ograniczenia. N8N właśnie stał się narzędziem, które rozumie Twoje pomysły i potrafi je zmienić w działający workflow. Dzisiaj pokażę Wam coś, co pojawiło się niedawno w N8N, w tym potężny właśnie AI Workflow Builder, czyli możliwość budowania agentów AI, takich właśnie za pomocą promptów. No i jeszcze kilka innych zmian, które sprawiają, że to narzędzie naprawdę wchodzi na zupełnie nowy poziom i bardzo, bardzo się nim jara. Partnerem kanału jest Hostinger. Bezpieczny i tani hosting dla Twojej strony. Witam Was bardzo serdecznie. Jeśli jeszcze nie znamy, to ja nazywam się Michał Barczak i od 2009 roku nieprzerwanie uczę ludzi pracować zdalnie przez internet jako freelancerzy. Ponieważ bardzo jara mnie AI, to często o tym opowiadam. Więc jeśli automatyzujesz procesy, generujesz lidy, albo po prostu lubisz, kiedy rzeczy dzieją się same, to ten materiał jest specjalnie dla Ciebie. Trzeba przyznać, że Nathan, czyli N8N, rozwija się naprawdę w szalonym tempie. W ciągu ostatnich zaledwie kilku wersji zyskał on funkcje, których jeszcze rok temu wymagały mnóstwa API, koderów i mnóstwo cierpliwości. A teraz wystarczy jedno zdanie. Uprzedzę, niestety jeszcze nie w tej wersji self-host, ale jesteśmy tyle od tego, żeby to zaczęło działać. I na koniec tego materiału pokażę Ci, dlaczego to istotne i jak zaktualizować swojego Nathana, aby mieć dostęp do tego typu opcji. Już wkrótce. Więc jedną z takich najważniejszych zmian, która wydarzyła się w ostatnich zaledwie kilku dniach, to właśnie to, że Nathan wprowadził brak limitów. To bardzo ważny fakt, bo to bardzo dużo zmienia. Więc Nathan zniósł ograniczenie na liczbę workflow, kroków i użytkowników w swoich płatnych planach w wersji aplikacji, która jest płatna każdego miesiąca. Więc możemy mieć tam znacznie więcej, 100 czy 200 czy więcej automatyzacji i system nas po prostu nie zatrzyma. Ale to jedna z zmian, która dla nas nie ma tak dużego znaczenia, bo większość osób, z którymi mam okazję pracować, postanawia instalować Nathana na swoim własnym serwerze za pomocą serwera VPS, który jest po prostu zabezpieczony, bezpieczny i mamy tam pełną niezależność. Ale już teraz warto o tym wspomnieć, że to taka duża zmiana, jeżeli ktoś chciałby korzystać z tej wersji płatnej, chmurowej, bezpośrednio o N8N. Zaraz też pokażę Ci, dlaczego to może być dużo korzystniejsze, kiedy zakupisz sobie swój własny VPS. Ostatnia wersja, która się pojawiła, to wersja 1.1.1.7.3 i mamy najnowszą betę, czyli 1.1.8.1. I te nowe wersje, trzeba przyznać, że praktycznie wychodzą co tydzień. Większość to poprawki drobnych błędów, jakieś optymalizacje, ale w tych ostatnich wersjach pojawiły się naprawdę kluczowe rzeczy, które potrafią zmienić sposób pracy z automatyzacjami. Żeby wspomnieć chociażby o obsłudze skryptów Pythonowych na dobrym poziomie, żeby wprowadzić wewnętrzne bazy danych, do których możemy zarządzać, czy właśnie AI Builder. To jest coś, co naprawdę jest tutaj ogromną zmianą. No to ta największa nowość, czyli AI Workflow Builder. To funkcja, która naprawdę dużo zmienia, bo dzięki promptowaniu, czyli takiemu gadaniu na czacie, możemy stworzyć działającą automatyzację. Czyli po prostu piszemy zbuduj workflow, które będzie pobierało lidy z formularza, będzie analizował je w OpenAI i na koniec zapisze wynik w Google Sheets. No i tak naprawdę N8N w tym momencie tworzy wszystkie kroki, krok po kroku, dodaje te węzły czy nody, łączy je, ustawia konkretne parametry, my tylko podajemy nasze kody API i to zaczyna działać. Dostajemy więc gotowy szkielet, no i tam wystarczy tylko coś czasami, czas do czasu poprawić, ale można to robić poprzez gadanie bezpośrednio z builderem. Przynajmniej tak wygląda to na demach pokazowych. Jeszcze nie miałem okazji dobrać się do tej wersji, bo to jest na razie wersji beta, ale na swoim blogu w ramach backlogu, change logu opisali, że to właśnie za chwileczkę będzie dostępne dla wszystkich, więc sądzę, że być może kiedy oglądasz ten materiał, to już działa, dlatego warto mieć swojego Nathana zaktualizowanego. To trochę jak ChatGPT wbudowany w edytor automatyzacji. Nie mówimy tutaj o jakiejś zabawce czy featureze, czy nikomu niepotrzebnym, tylko o realnym, dojrzałym, działającym systemie, który oszczędza dziesiątki godzin. I początkowo, tak jak wspomniałem, to miał być on dostępny tylko dla użytkowników chmurowych w tych planach Starter i Pro, ale już teraz pojawił się on w tej wersji Enterprise Cloud z tam limitem określonych liczby kredytów. No i to tak naprawdę powoduje, że każda tam interakcja zużywa jakieś dodatkowe kredyty, bo jeden kredyt za jedną wiadomość. Natomiast dla osób z wersji self-hosted, czyli te, które instalujemy sobie lokalnie, spokojnie, N8N, Nathan już nad tym pracuje, już niedługo będziemy mieli to również do wersji lokalnych, czyli do tych Community, Business i Enterprise. To już za chwileczkę. W tym miejscu pokażę Ci w ogóle, jak zainstalować N8N na swoim własnym serwerze, bo jest to generalnie bardzo proste i potrzebujesz tutaj zaledwie kilku kroków. Warto pamiętać o tym, że jednym z partnerów mojego bloga jest Hostinger, który aktualnie w ramach Black Friday szaleje z ogromnymi rabatami. No i jedną z możliwości jest właśnie skorzystanie z samodzielnie hostowanego N8N. Mamy tutaj ciekawą ofertę, bo już poniżej 30 zł miesięcznie możemy skorzystać z bardzo dobrego prywatnego serwera VPS, który pozwoli na naprawdę nieskończoną liczbę automatyzacji, ogromną przepustowość, dobrą prędkość. To naprawdę bardzo dobra oferta, żeby z tej wersji skorzystać. Po dodaniu do koszyka pamiętajcie o tym, aby kliknąć w koszyku
kod rabatowy Geekwork, bo to daje Wam dodatkowe 10% rabatu. I zwróćcie uwagę, że za niecałe 600 zł mamy 2 lata serwera VPS, prywatnego, zamkniętego serwera, bardzo bezpiecznego, bardzo szybkiego na potrzeby naszej instalacji N8N. Zaraz poniżej możemy właśnie wybrać system operacyjny, wybieramy sobie N8N, klikamy kontynuuj, dokonamy płatności blikiem, kartą czy przelewem i za dosłownie kilka sekund mamy taką wersję działającą. Zaraz do tego wrócimy, co tam jeszcze dalej można zrobić i dlaczego warto właśnie w ten sposób korzystać z tego systemu. Nowsze wersje Nathana N8N pozwalają budować coraz bardziej zaawansowanych agentów AI na longchainie. To nie są już tylko proste automaty, ale pozwalają tworzyć one całe procesy, rozumieją one kontekst i potrafią samodzielnie decydować, co zrobić dalej. To właśnie taki nowy Node, AI Agent Tool, który daje mu też narzędzia, MCP, o tym powiem trochę w poprzednich materiałach, więc taki jeden agent w bardzo prosty sposób może analizować zapytania klientów, podejmować decyzje, wywoływać inne narzędzia czy inne węzły, pobierać dane z API, reagować na wyniki z poprzednich kroków i to wszystko w uproszczonym procedurze w jednym konkretnym kroku. W praktyce możemy stworzyć cały dział, cały departament asystenta sprzedaży, który klasyfikuje lidy, pisze follow-upy, albo agenta marketingowego, który przegląda komentarze, generuje raporty sentymentu, sprawdza, co się dzieje i to wszystko w jednym konkretnym workflow. Pozwól, że teraz pokażę Ci jedną rzecz, to bez kodowania, bez backendu, po prostu z poziomu systemu CRM. W jednym z poprzednich tutoriali pokazywałem Ci dokładnie, w jaki sposób to zrobić. To jest jeden z agentów, który powstał na potrzeby mojego klienta, który służy tworzeniu opisów produktów w sklepie internetowym na podstawie automatu, czyli klient dodaje sobie do swojego sklepu internetowego produkty jako szkice, na przykład zaciągając je z jakiejś hurtowni, czy w formie jakiegoś innego pliku hurtowego, na przykład z Baselinkera, czy z innych narzędzi. Następnie tutaj przechodzimy sobie pewien proces klasyfikacji poszczególnych rzeczy, następnie dajemy konkretny system prompt oraz target tego, jak ma wyglądać template'ka, czy wygląd szablon w sklepie internetowym. Następnie dzieją się fascynujące rzeczy, bo odbywa się to praca przez kilku kolejnych agentów, którzy najpierw piszą opis, wymieniają główne funkcje, przygotowują opis pod SEO, przygotowują rzeczy pod marketing, przygotowują nagłówki, tytuły i na tej podstawie wszystko to jest łączone w formie jednego konkretnego agenta, który następnie wysyła te rzeczy do WordPressa i update'uje taki produkt jako gotowy do publikacji. Takie rzeczy oczywiście były też możliwe wcześniej, ale teraz jako jedną z rzeczy, czy jednych narzędzi, które możemy mu dać, jest na przykład dodanie MCP, który pozwoli jeszcze lepiej zrozumieć zasady SEO, czy na przykład dobrać się do jakichś wewnętrznych elementów związanych z pracą na tych konkretnych produktach. Przepotężne narzędzie, bardzo je cenię i polecam. Wraz z tymi nowszymi wersjami w ostatnim czasie pojawiły się też wersje ulepszonych węzłów czy nodów dla OpenAI. Mamy tam lepszą pamięć konwersacyjną, mamy obsługę wielu agentów, też pełną kompatybilność z najnowszym modelem ChatGPT. Mamy też tam takie węzły do pracy z plikami, czyli możemy zapisywać nasze pliki albo odczytywać je z pliki z naszego dysku, możemy konwertować pliki pomiędzy formatami, czy pobierać dane z plików. To naprawdę bardzo fajne narzędzie, bo jeżeli hostujemy N8 właśnie na takim VPS-ie, to możemy bardzo łatwo generować raporty, zapisywać te dane lokalnie i automatycznie konwertować dokumenty, na przykład z plików CSV na jakieś zmienne, które następnie zbieramy w ładny, elegancki plik PDF i wysyłamy do klienta nawet z automatu. Pojawia się też ciekawe narzędzie w ostatniej wersji 1.1.6, czyli narzędzie, które ratuje życie przy dużych projektach, Data Migration Tool. To jest narzędzie, które działa między SQLite i Postgresem SQL i pozwala przynosić bazę danych pomiędzy konkretnymi narzędziami. Mamy tam dwie takie komendy, czyli właśnie eksportuj i importuj tego typu informacje z bazy danych, więc to bardzo ciekawa funkcja, która pozwala taki czas pracy po prostu skrócić i przyspieszyć. Dzięki temu możemy bezpiecznie migrować dane pomiędzy serwerami, ale też środowiskami i to często bez znajomości wszystkich zapytań do SQL-a, po prostu bez stresu, wbudowana funkcja. To bardzo fajna rzecz. Ale żeby z tych wszystkich funkcji korzystać, to tak naprawdę potrzebujemy regularnej, systematycznej aktualizacji naszego Nathana hostowanego lokalnie, aby móc z tych narzędzi korzystać. No i teraz okazuje się, że wcale to nie musi być takie trudne. W jednym z poprzednich materiałów pokazywałem, jak to robić na Ralwayu, a teraz pokażę Ci, spróbuję razem z Tobą to zrobić, zaktualizować naszego agenta, czy naszą aplikację do budowania agentów w oparciu o Hostingera. I mam pomysł, jak to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze, możemy zrobić to zgodnie z instrukcją, czyli wejść po prostu do konsoli i wpisać tam dosłownie dwa zapytania, aby ten agent zaczął działać prawidłowo. Jest to generalnie nieprzesadnie trudne, chociaż wygląda przerażająco, bo to jest właśnie konsola, w której musimy wpisać jakieś komendy. Ale ja jestem bardzo leniwym dziadem i wolę robić rzeczy automatycznie. Więc w ramach Hostingera mamy taką funkcję, która nazywa się Cody. Cody to agent AI, który pomaga wdrożyć różnego rodzaju rzeczy związane bezpośrednio z pracą na naszym VPS-ie, czy pracą na naszym całym hostingu. Możemy tu na przykład poprosić Cody, żeby zmienił DNS-y, żeby poprawił jakieś zabezpieczenia, wpiął darmowego SSL-a, czy cokolwiek innego. Wszystkie rzeczy, których po prostu nie potrafimy sami robić, bo brakuje nam kompetencji programistycznych. Gadamy z Cody i on powinien to móc zrobić. Sprawdzimy teraz, czy jest w stanie na moim VPS-ie, na mojej bazie agentów, zrobić taką aktualizację do najnowszej wersji N8N. Co ciekawe, warto też pamiętać o tym, że w ramach bezpieczeństwa mamy tu też kopie zapasowe, więc nawet jeżeli coś się wykolei, to po prostu przywrócę sobie poprzednią wersję. Ok, no to spytajmy po prostu Cody. Proszę, abyś na moim VPS-ie zaktualizował
aplikację N8N. No i zobaczymy, co ma po Kodi. Musimy potwierdzić akceptację tego, że pozwalamy mu mieć dostęp do naszego Dockera, bo w ramach naszego VPS-a mamy taką aplikację Docker i ją można też postawić lokalnie na swoim komputerze, czyli nasza aplikacja N8N jest właśnie w takim Dockerze, w zamkniętym serwerze, w takim, no właśnie, Dockerze, czyli takim, brakuje mi pojęcia teraz po polsku, skrzyneczki, w której te rzeczy są zainstalowane, odizolowane od innych, są tam zabezpieczone. No i teraz potwierdzamy, że chcemy, aby on miał do tego dostęp i że chcemy, aby ten Docker Compose został odświeżony o taką nową wersję. Czy to wystarczy? Mam nadzieję, że tak. Jeśli tak, to będzie to bardzo przyjemne. No i po kilku sekundach wchodzę sobie do mojego Nathana, gdzie mam tu moje aktualizacje i sprawdzamy, jaką mam aktualnie wersję. I mamy informację, że jesteśmy w najnowszej wersji. Nie ma żadnej wersji do przodu. Jak to można byłoby jeszcze zrobić? No, na Dockerze możemy też wejść bezpośrednio, tak jak wspomniałem, w panel terminalu i po prostu zacząć z nim gadać. Jak to należy zrobić? No tak naprawdę wystarczy tutaj zrobić to w 3 bardzo prostych formułach. Wystarczy napisać mu docker compose pull, następnie docker compose down, docker compose up-d. To jest zgodnie z instrukcją. W tym momencie Nathan również by się zaktualizował na najnowszą wersję. Jak widzisz, teraz aktualnie nie ma innych wersji, więc on się nie aktualizuje, ale co do zasady, w tym momencie już to narzędzie zaczęłoby działać. To jest proste w ten sposób, żeby to po prostu zrobić w formie tutaj konsoli. Wystarczy jedno kliknięcie i przepisać z oficjalnego poradnika Hostingera te 3 komendy i to już powinno całkowicie wystarczyć. Natomiast warto o tym pamiętać, robić to regularnie, w szczególności jeżeli pojawią się nowe wersje N8N, ponieważ dzięki temu mamy tam dostęp do najnowszych funkcji, a przecież dokładnie o to nam chodzi. Więc te 2 rozwiązania, jeżeli jesteśmy bardzo leniwi, to Kodi. Po prostu chciałem Ci pokazać, że Kodi ma takie możliwości, to działa bardzo intuicyjnie i bardzo szybko, jest bardzo fajne i bardzo łatwe, ale alternatywnie oczywiście możemy korzystać z tradycyjnego, programistycznego sposobu, czyli wpisywania po prostu komend do naszej konsoli. Czy Wy korzystacie z Nathana, czy korzystacie z Make'a, czy korzystacie z Zapiera, może jakichś innych narzędzi do automatyzacji? Co Was ekscytuje, co Was jara? Jakich agentów chcielibyście, żebym Wam pokazał, jakich robię dla moich klientów? No to zapraszam do dyskusji w komentarzach poniżej, a tymczasem cóż, ja idę dalej ekscytować się czekaniem na nowe wersje, no i oczywiście tworząc agentów dla moich klientów w ramach mojej usługi KAO, czyli Chief AI Agent Officer. I pamiętajcie, dokładnie w tym miesiącu Hostinger ma mnóstwo ciekawych promocji, z których warto po prostu skorzystać, więc zapraszam Was na stronę, wszystkie oczywiście informacje są w opisie tego odcinka poniżej.